czajnikowy.pl. Kokejcza to bardzo nietypowa, ciekawa herbata zielona z Japonii. Zielona, bo oczywiście większość herbat japońskich to herbaty zielone. Nazywa się kokajcze również herbatą makaronową, ponieważ ma postać takich podłużnych makaroników jakby. Mnie to osobiście troszeczkę przypomina takie witaminki dla chomików. Ci, którzy mają chomiki, pewnie kojarzą takie małe właśnie matowe, zielone makaroniki. Jaka jest geneza powstania tak dziwnej herbaty? Otóż na plantacjach, a właściwie to nie tyle na plantacjach, co w fabrykach herbacianych powstawało bardzo dużo pyłu herbacianego. No i pojawiały się różne koncepcje zagospodarowania tego pyłu. Najpierw robiono z tego nawóz do reszty krzewów, które jeszcze rosły. A później robiono kadzidełka. Okazało się, że można je sprasować, te takie trociki, wiecie, odpalamy i się kopci piękny zapaszek. No i w końcu pojawiła się koncepcja, żeby robić z tego jakoś herbatę, a że Japończycy nie za bardzo chcieli robić taką zieloną ekspresówkę, to postanowili, że trzeba to wymieszać z wodą i zrobić coś, co będzie możliwe do zaparzenia. Żeby można było zaparzyć taką herbatę, trzeba było jednak kilku dodatków, ponieważ same te makaronki zrobione z prochu herbacianego i wody rozpadały się i dawały bardzo nieprzyjemny i gorzki napar. Pamiętajmy, że nie jest to herbata wysokiej jakości, tylko odpad po produkcji liściastej herbaty. Nie jest to tak jak matcha, zmielone celowo z najlepszych liści, tylko wszystko, właściwie wszystko, co się nakruszyło. Wpadli więc na pomysł Japończycy, żeby dodać do tego wzmacniaczy smaków oraz specjalnego kleiku ryżowego, dzięki czemu było to bardziej zbite i nie rozpadało się tak przy parzeniu, nie rozpuszczało się zupełnie. Po obróbce termicznej powstały już właśnie takie makaroniki. W czasie wojny zaopatrywano w to japońskich żołnierzy, żeby mieli, powiedzmy, jakąś taką szybką i niezbyt wysokiej jakości herbatę na froncie, żeby się nie czuli smutno. No okazało się, że gdy wojna minęła, nikt już nie był tym zainteresowany. Japończycy w ogóle tego nie piją. Co więcej, wielu z nich w ogóle tego nawet nie zna. Okazuje się, że jedynie wnuk, jeśli się nie mylę, pana, który wynalazł w ogóle tę herbatę, jeszcze produkuje ją na jednej z plantacji w Japonii i sprzedaje wszystko na zachód. Stąd w Japonii mogą być ludzie, którzy w ogóle nie kojarzą tej słynnej japońskiej herbaty. Słynna jest właściwie u nas. Tak jak mówię, nie jest to wysoka jakość, nie jest to coś, co zawiera bardzo dużo jakichś prozdrowotnych substancji, ale na pewno jest to ciekawostka, ponieważ herbata makaronowa nie z każdej plantacji pochodzi. Produkuje się ją w ten sposób, że przeciska się tą papkę przez specjalne sito, trochę przypomina to maszynkę do mielenia mięsa i powstają takie właśnie długie nitki, które połamane dają taki ciekawy efekt. Do zaparzenia kokajczy jest nam potrzebna oczywiście woda w odpowiedniej temperaturze. Pod zieloną herbatę 70-80 stopni Celsjusza. Sypiemy jej mniej, pamiętajcie o tym, ponieważ jest bardzo ciężka. Łyżeczka tej herbaty nie jest równa łyżeczce standardowej herbaty, więc pamiętajmy, łatwo zrobić za mocną. Bardzo charakterystyczny zapach zielonej herbaty japońskiej. Smak charakterystyczny dla kokajczy. Jeżeli zaparzycie sobie liściastą zieloną herbatę z Japonii i porównacie z tym, smak będzie nieco inny. Warto na pewno skosztować. Jest to ciekawostka. Zdecydowanie japońska ciekawostka. Pamiętajcie, że Japończycy na co dzień nie pijają jej, a właściwie od pół wieku praktycznie nie znają w większości kraju, więc można powiedzieć, że na swój sposób jest to rzadkość. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.